Kochani, w dzisiejszym odcinku będzie Formuła Drift. W końcu Formuła Drift. Słuchajcie, marzenie, które chciałam zrealizować od 2015 roku. Wtedy stwierdziłam, że bardzo bym chciała jeździć w Formule Drift w Stanach Zjednoczonych. Jednak było to trudne marzenie do realizacji ze względu na organizację budżetów, samochodów, logistyki. Naprawdę to jest dosyć duże wyzwanie. Dlaczego Formuła Drift? Słuchajcie, naprawdę nie uważam, żebyśmy byli dużo gorszymi zawodnikami w Europie, żebyśmy mieli gorsze organizacje, ale jednak Formuła Drift i Stany Zjednoczone, gdzie NASCAR jest drugim sportem narodowym, gdzie ten duch motoryzacji czuć wszędzie. No i dlatego chciałam tam być, chciałam tam jeździć, udało się to zrealizować. No i nie ukrywam, że te pierwsze nasze doświadczenie z Formułą Drift było dosyć bolesne. Zaczęło się od tego, że kupiliśmy samochód, który był w bardzo złym stanie technicznym, więc pierwsza runda i druga runda w Orlando i w Atlancie wiązała się z tym, że bardzo walczyliśmy z samochodem i nie ukrywam, że też kilkakrotnie się popłakałam. Mariusz się nie załamał, on wierzył, że samochód ma potencjał, ja w którymś momencie też zobaczyłam potencjał w tym samochodzie, natomiast Orlando i Atlanta to była naprawdę ciężka walka, trudna walka, do tego jeszcze nie mieliśmy podzespołów, nie mieliśmy wsparcia, byliśmy tylko ja i Mariusz, nie wiedzieliśmy gdzie kupować, co kupować, nie mieliśmy żadnych kontaktów, wszystko dopiero otwieraliśmy, przedzieraliśmy, więc było to bardzo trudne doświadczenie, ale później zostawiliśmy samochód w warsztacie i teraz pojechaliśmy na trzecią rundę do St. Louis. A jak tam było? I czy było lepiej? Zobaczcie sami. No to Stany Zjednoczone, część druga. Ostatnio mieliśmy dużo wyzwań. Było dosyć ciekawie. Dużo roboty mieliśmy. Bardzo dużo roboty. Ciekawe, czy podejście drugie będzie dla nas bardziej łaskawe. Będzie, spoko. Oby jedziemy z takim lekkim... Z jakim lekkim? Z lekkim plecakiem, z żegnania, nic więcej. Ja jedę z lekkim dreszczykiem emocji, czy tym razem samochód nas nie zawiedzie. Poczekaj, najpierw musi dojechać na tor. Słuchajcie, już po 5 dniach podróży spędzonej w autobusie, pociągu, na osiołku, na wielbłądzie i trochę o własnych nogach dotarliśmy do Stanów Zjednoczonych. Do St. Louis. Do St. Louis. I odebraliśmy nasze bagaże. I Mariusz... To jest Karoliny bagaż? Tak. A to jest mój bagaż. To jest mój bagaż, który dostałem od linii lotniczych, bo mój chyba ten osioł zjadł. Zaczyna się... Pożyczyć sobie jakiś samochód i jedziemy w miasto. Zaczyna się nasza przygoda amerykańska part 2. Albo nawet 3 na razie. Właśnie tu zaczynali podbijać Amerykę, dziki zachód. Tak. Słuchajcie, odrywając się trochę od driftingu, ale taka ciekawostka na temat tego łuku, który jest symbolem St. Louis. Budowany on był w latach 60. i pomimo, że osoby, które budowały ten łuk, nie miały odpowiednich zabezpieczeń, możecie sobie to wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, to nie zginął nikt podczas budowy tego łuku. Natomiast najciekawsze jest to, że całkiem sporo osób zginęło już po wybudowaniu tego obiektu, a głównie dlatego, że byli ambitni i chcieli coś udowodnić. Ktoś tam chciał się wspiąć na ten łuk i nie udało mu się, zjechał i się rozpłaszczył jak naleśnik. Ktoś inny próbował ze spadochronu wylądować na tym łuku i też spadochron się zaplątał w ten łuk i zginął. Więc ciekawostka jest taka, że podczas budowania nie zginął nikt, natomiast później ten łuk zgarnął kilka ofiar śmiertelnych.
oczywiście musieliśmy udać Do się muzeum. do jakiegoś muzeum. Jak wszyscy na świecie zwiedzają muzeum. Tak, i oczywiście, jakie my możemy muzeum zwiedzać? No jakie? Właśnie. No jakie? Teraz wchodzimy do chyba raju samochodowego. Kurde, mam dreszcze. Zapach starej motoryzacji. Zobaczcie, wow. Czuć te stare benzynowe silniki. Czad. Kiedyś jeździliśmy na treningi pod Częstochowę, a teraz musieliśmy przyjechać na zawody do St. Louis. Ale warto. Warto realizować marzenia. Dobra, już chodź. No to Formuła Drift, część druga. Chłopaki się rozpakowują. Dopiero przyjechaliśmy na tor w St. Louis. No właśnie. I oczywiście przyjechałam tutaj nie przetestowawszy wcześniej samochodu, więc jutrzejsze treningi podczas zawodów będą moimi pierwszymi testami. Mam nadzieję, że samochód będzie się sprawował bardzo dobrze. No to jeszcze drobne poprawki przed jutrzejszym dniem, jakieś ostatnie dotknięcia. Mariusz robi inspekcję, bo nie widział samochodu przez prawie 3 miesiące, więc musi sobie go teraz obejrzeć dokładnie. No i trzymajcie kciuki jutro, żeby wszystko działało dobrze. Ja to! Po amerykańsku też ja to! Ja to, Dziękuję. ja tamto. Dziękuję, Jato. Wobec Ciebie to z tymi Amerykanami się nie obrobi. George! I don't know how we got. George, what are you doing? Trying to fix other people's mistakes. You are doing this for 2 months right now. The fuel cell vent line had a little bit of a leak whenever it's full to the top of the tank, and we're replacing the line with a better quality line. So we're getting rid of the old junk and putting a newer one on. Yeah, that's basically where it kind of separated and broke apart. So Right. yeah. Perfect. Good luck. Pięknie. Mariuszek, samochód zobaczyłeś właśnie po 2,5 miesiąca, kiedy pozostał tutaj w Stanach Zjednoczonych, wsiadłeś do niego. I jak wrażenia? Pierwsze dobre, silnik działa bardzo żwawo, czysto, no ale zobaczymy w praniu. No, na razie przejechałem 3 metry, także wszystko się może okazać. Obecną małe poprawki, zmiana opon, ustawienie zawieszenia pod tor. Zobaczymy, no generalnie jutro trenujemy, także jest. Trzymajcie kciuki, to musi być dobrze, no, w końcu. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na trzeciej rundzie Formuły Drift Pro 2 w St. Louis. No i z takim lekkim dreszczykiem emocji, ponieważ pierwsza runda i druga runda nie były zbyt dla nas szczęśliwe, samochód nie działał.
Mariusz robił co mógł, naprawiał co mógł, samochód później przez 2 miesiące był w warsztacie. No i zobaczymy. Mariusz, jak myślisz, będzie działał czy nie będzie działał? Zapowiada się dobrze, natomiast co z tego wyjdzie nie wiemy, jak go wygrzejemy, przegrzejemy. Mam nadzieję, że koledzy tu w Stanach coś zrobili, żeby to działało, bo jak będzie działało, to będzie dobrze, także ja jestem optymistyczny, aczkolwiek mam dreszczyk emocji, żołądek mnie skręca, bo no trochę daleko, żeby znów pojechać i sobie nie pojeździć, ale będzie dobrze. Musi być dobrze. Trzymajcie kciuki, damy znać. No to idziemy właśnie na briefing, żeby dowiedzieć się, jak jest dzisiaj plan dnia, tor, oczekiwania, no i zaczynamy zabawę. If you need to test your car like that, sure, tell start. So if you just want to do like a ripper real quick, You're straight, going off course, 4 wheels. So those will be your Właśnie trenuję Pro 1, więc idziemy pooglądać. Staram się być spokojna, ale powiem Wam, ciężko zachować spokój, bo wyjechałam na pierwszy przejazd i samochód nie jest ok. A samochód się gotuje, pedał gazu znowu się złamał. No, więc generalnie jest trochę do dupy. Jak wygląda sytuacja po pierwszym przejeździe? No to jesteśmy po pierwszej sesji treningowej. Samochód był przegrzany, były problemy, ale potem już Mariusz naprawił samochód i przestał się on przegrzewać, zaczął naprawdę fajnie jeździć. Skrywane są logi, żeby samochód mógł zacząć współpracować. No i zobaczymy, mamy jeszcze jedną sesję treningową. Słuchajcie, jesteśmy właśnie po drugiej sesji treningowej i kończy się zabawa, zaczyna się ciężka robota, więc jedziemy na kwalifikacje. The finish line, which is the final front clip. All right, so Carolina from Warsaw, Poland. The Sylvant Circle K Nissan 240SX. Let's see what Carolina's got here. And coming all the way from Poland. Good, strong initiation. The car looks very settled. Transitioning now to that outside touch and go. Bring it on into that front clip. Right there on it as Carolina. Throwing up the dirt, exploding her back bumper, but then brings it across into that final outside zone and tightens it up. So a fairly unique line there on that final front clip, Ryan. Jesteśmy właśnie po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym i dostałam ponad 70 punktów, więc jestem całkiem zadowolona. Może nie był to najpiękniejszy i najlepszy przejazd mojego życia, ale w końcu samochód działa! Więc jestem mega szczęśliwa, no i teraz już z większym takim komfortem jedziemy dalej. A tu, kochani, jest nasz kolega z Polski. Adaś Knapik. I to jego auto. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam jesteś. Właśnie, bo ja patrzę przez, wiesz, przez pryzmat tych kamer i nic nie widzę. No, jak było? Jak poszło? O, dobrze. Super. As Carolina from Poland, Sylvant Circle K Nissan 240SX.
Oh no. Something happened here, unfortunately, for the Polish driver. She currently has a 73 or 72, I believe. And that is, of course, going to be incomplete, unfortunately, for this Polish driver. Oh, what a bummer. Yeah, so unfortunately on her first run she had a 73, and that is below the cutoff. Jesteśmy właśnie z powrotem na torze i robimy przegląd samochodu, sprawdzamy, co się stało z tym samochodem, dlaczego nie mogłam wbić biegu. No i Mariusz właśnie przegląda skrzynię biegów. Już wiemy, co się stało. Się odkręcił cały breket, który montuje wybierak skrzyni, czyli urządzenie, które wybiera biegi. Odkręcił się i zblokował, skrzyżował się, czy zblokował się osiowo, no i nie dało się włączyć biegu. Słuchajcie, jesteśmy właśnie po kwalifikacjach podczas trzeciej rundy Formuła Drift Pro 2 w St. Louis. Naprawdę samochód w końcu zaczął się dobrze sprawować, w końcu zaczął jeździć. Miałam całą sesję treningową, kiedy przejeździłam, wyjechałam na 2 przejazdy, natomiast druga była pełna i bezproblemowa. Samochód sprawował się świetnie, samochód się nie grzał, miał naprawdę niesamowitą moc. Skrzynię biegów do naprawy, uszkodził się wybierak. Naprawimy to, no szkoda, że taka pierdoła zaważyła na tym, bo ten drugi przejazd miał być o wiele, wiele lepszy i mocniejszy. Ale 73 punkty, jest dobrze, zawodnicy byli też gorsi od nas i to tacy, którzy mają sprzęty za $1 000 000, także ja jestem zadowolony. Szukamy lusterek, które trzeba już wyeliminować, już 3 znalazłem. Takie pierdoły, ale 3. Jakiś paseczek, końcówka drążka, kabelki. Pierdoły, a niestety te pierdoły mogą spowodować, że nie pojedziemy dalej. Ja to pomaga nam tutaj bardzo. Ja to ratuję całą sytuację. Wszędzie jest. Co jest? Opaski pozakładane nie tak. Czyli kolejne rzeczy, kurczę, tutaj się wychodzą jakieś... Teraz nam wydech odpadł. Siema. Moje miejsce jest tam, gdzie zawsze, czyli pod samochodem. Tak sobie kręcę śrubki amerykańskie. To jest dla wszystkich, którzy myślą, że zawody to taka fajna zabawa. Nie ma lekko, słuchajcie. Cały czas coś się dzieje. Raz samochód driftingowy, raz samochód serwisowy. Kochani, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zalajkujcie, subskrybujcie, no i zostawcie komentarz. Bardzo zależy mi na Waszej opinii, na Waszych komentarzach. Z chęcią z Wami porozmawiam, więc bądźmy w kontakcie i czekajcie na kolejny odcinek.